tym szóstym już odcinku z remontu łazienki wielkimi krokami zbliżam się do upragnionego końca. Będę montował LEDy, przeciągał rury do baterii prysznicowej, nie obejdzie się bez wpadek. No to dałem Zbuduję też regał wnękowy, zamontuję szafką walkową i lustro. Na koniec całą łazienkę dosłownie podłączę do prądu, także oglądajcie do końca. Będę miał też gościa w ogrodzie. Witam kolejny raz na remoncie. Jest koniec sierpnia. Przyjechałem na tydzień popracować tutaj dalej. Mam zamiar skończyć w końcu tą łazienkę, zająć się sypialnią tam. Dzisiaj już tutaj takimi drobiazgami się zajmowałem, czyli połatałem dziurki po gwoździarce i polakierowałem tapety raz matowym lakierem poliuretanowym. No i stwierdziłem, że jak czekam teraz na drugą warstwę lakieru, no to zajmę się czymś i zacznę się bawić z elektryką. Także powyciągałem tutaj przewody i będę instalować LEDy. Po zamontowaniu LEDów pierwsza warstwa lakieru na ścianach wyschła na tyle, że mogłem położyć drugą warstwę. Polakierowanie tapety w łazience jest tyle ważne, że w bardzo dobry sposób zabezpieczy tapetę przed ewentualną wilgocią. Ma to znaczenie zwłaszcza przy miejscach, gdzie woda może się rozpryskiwać, na przykład przy umywalce, czy w moim przypadku nad umywalką. The next day. Mamy piątek, jest już po południu, dokładnie 15:30. No trochę tutaj mam syf. Wczoraj zakładałem tutaj te LEDy. No i teraz się wziąłem za tą wodę. Tutaj to będzie dno takiego boksu. Tutaj będzie tylna ścianka. Dostęp będzie od tamtej strony. Bo tutaj, gdzie ta kwiecista tapeta, to jest taka stara szafa wnękowa. Tutaj będzie takie pomieszczenie jakby techniczne. Rozdzielnia, powiedzmy, prądu i wody, gdzie będzie można się dostać do wszystkich rur i do wszystkich kabli. Tutaj wystają już wszystkie rury, opisałem je sobie, która jest która. Tutaj mam jeszcze taki peszel, który będzie wprowadzać wodę tutaj pod prysznic. To znaczy tutaj będzie wiercona dziurka i w razie czego jakby był jakiś wyciek tutaj, to woda będzie ściekać sobie tędy w dół i do odpływu. Biorę się teraz, będę wiercić tutaj otwory w tym szkielecie, żeby doprowadzić rurki z wodą do baterii prysznicowej. Te, które będą iść do baterii, to nie będą takie rurki miedziane w osłonce jak te, tylko mam peksy i będę to robić na peksach. Mam wrażenie, że będzie lepiej. Żałuję trochę, że nie zrobiłem całości na peksach. No ale trudno. Prawdopodobnie nie naszarpałbym się tak z tymi rurami, jakbym miał peksy. No ale trudno. No dobra,
działam tutaj dalej. No dobra, to przeciągnąłem sobie te rurki, ale uświadomiłem sobie, że nie mam takich specjalnych plastikowych narożników do zaginania rurek pod kątem 90 stopni. Także będę musiał się wybrać i kupić. Także no, będę mógł kontynuować tutaj z tymi rurami dopiero jak pojadę na zakupy. No ale dobra, może tutaj mi się uda coś połączyć z tymi istniejącymi. Zobaczymy. Dobra, robimy tutaj boksa. Wczoraj zrobiłem tutaj dół, górę, boczki. Teraz wyciąłem sobie tą część, która przyjdzie tutaj. Tylko muszę to pomalować najpierw. A potem jeszcze będę na to kładł matę wodoodporną. Tutaj widzę, że zrobiłem odwrotnie tą listwę z frezowaniami z tej strony, ale to już tam trudno. Dobra, idziemy wodę zakręcić na górze. Odłączymy wężyki od umywalki i zajmiemy się szafką umywalkową. O. Przyniesiemy sobie tutaj tą szafkę. Boczki. Tutaj są kolejne elementy. Tak se myślę, żeby zrobić tą szafkę, chciałbym już mieć podłogę skończoną i silikon położony. Także chyba przyszła pora na silikon jednak. No dobra. Odstawimy sobie to tu. To sobie poczeka na swoją kolej. A okleimy i będziemy robić silikon.
Po położeniu silikonu wziąłem się za docięcie elementów do regału wnękowego. Zacząłem od plecków, wymierzyłem je sobie, dociąłem metodą prób i błędów, przymierzyłem kilka razy, aż w końcu pasowały, po czym zrobiłem boczki w analogiczny sposób. No, zrobiłem tutaj te tył i boczki. Teraz je wyjmę stąd i pomaluję. Wydaje mi się, że chyba od razu też przed zamontowaniem ich tutaj we wnęce to zrobię półki. Myślałem o regulowanych. Ale potem naszła mi refleksja, że w sumie raz te półki jak będą ustawione, to już nikt nigdy ich nie będzie nigdy zmieniać. A poza tym mam różne tam rzeczy łazienkowe, jakieś papiery toaletowe, ręczniki, jakieś butelki mogę pomierzyć i zrobić na stałe wtedy te półki. Będzie o wiele, wiele łatwiej, bo je po prostu poskręcam na wkręty od drugiej strony. Także rozkładam się z malowaniem. No, tutaj to wszystko się sobie schnie. Teraz już jest takie dosyć matowe. Można już dotknąć. Także teraz bierzemy się za okno. Będę myć okno. Tutaj ramę i pomaluję od wewnątrz. Razem z wnętrzem. Maluję to tylko dlatego pędzlem, że nie mam wałka, a nie chce mi się jechać do sklepu, żeby kupić. A najbliższy sklep, który tutaj mam, i to nawet szczęśliwie się składa, że z farbami i z tapetami, no to jest w niedzielę zamknięty, a dzisiaj jest niedziela, także no. Po pomalowaniu elementów regału wziąłem się za skręcanie go. Wyznaczyłem sobie miejsca, gdzie będą przykręcone półki, ponawiercałem boczki, no i wziąłem się za montowanie półek. Po skręceniu regału włożyłem go jeszcze raz we wnękę, żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko pasuje. Po czym wyjąłem jeszcze raz plecki. Jako że ściana za pleckami jest bardzo nierówna, postanowiłem przykleić ją na piankę montażową. Mały update. Wczoraj zrobiłem tą szafeczkę. Wyszło całkiem nieźle. Właściwie nawet lepiej niż myślałem, że będzie. Tak roboczo zamontowałem szafkę pod umywalkę, ale muszę ją trochę odsunąć od ściany, bo umywalka, którą do niej mam, jest trochę głębsza. Także zrobiłem taki szkielet, na razie wyciąłem kawałki na niego, który 3 cm odsadzi od ściany całą szafkę i w związku z tym
jak będę robić blat, to no, będzie to bardziej estetycznie i będzie po prostu lepiej wyglądać i współpracować z tą umywalką. No a teraz się w końcu biorę za montowanie, przygotowanie rurek do baterii prysznicowej. Mam tutaj taką płytkę, muszę wybrać w belce, tak żeby to siedziało na równi z belką. Tutaj wejdą w te otwory, wejdą takie specjalne narożniki, zagięcia. Tutaj wchodzi rura. Mam też, nabyłem wczoraj coś, co już dawno temu powinienem kupić, jak kładłem rury, czyli sprężynę do gięcia. No to działa po prostu tak, że wkłada się sprężynę do rurki i można ją teraz zaginać prawie że pod dowolnym kątem, bez ryzyka tego, że ona się zaginie. Także ta sprężyna w połączeniu z tym powinno mi się udać zagiąć je ładnie pod kątem 90 stopni i jeszcze mam nadzieję, że zmieści się to w tej ścianie. Jeżeli nie, no to będę ją musiał trochę pogrubić w tamtą stronę, też się z tym liczyłem. No, także tutaj zrobiłem taką półeczkę. Timelapse się będzie kręcić, jak ja będę to robić. Także tutaj ta linia to jest linia, jakby oś, gdzie będzie środek baterii prysznicowej na tej wysokości. Także tutaj jak będę montować, to tak, żeby to mi wypadło na środku. No, a tutaj właśnie widać to będzie taka litera H, jakby, która pójdzie za tą szafkę umywalkową. Dobra, biorę się. Dzisiaj pogoda jest no raczej kiepska. Pada, ale to brudna jest ta szyba, jej. O, sarna. No. Typowy gość u nas w ogrodzie. O, chyba poszła sobie na jabłuszka. Tak, chyba będzie się pożywiać jabłkami. No to dałem dupy. Skróciłem sobie tą rurkę o tyle mniej więcej, żeby mi łatwiej było nią manewrować. Po czym okazało się, że muszę ją puścić trochę inną drogą, bo nie jestem w stanie ją tak zagiąć. W związku z tym puściłem ją tak. No i teraz widzę, że jest za krótka, akurat o tyle, o ile ją obciąłem. Także brawo ja. Muszę teraz wymienić cały ten odcinek, który idzie tutaj do tego boksa. Łącznie z tym, no ale nic, trudno, no nie jest to koniec świata. Jakoś to tam przeżyję, ale porada taka dla wszystkich. Skracaj dopiero jak jesteś 100% pewny, że już masz wszystko dobrze ustawione. No ale nic to, no zrobimy.
Po zawieszeniu szafki umywalkowej wziąłem się za zrobienie blatu. Skleiłem ze sobą płytę biurową z drewnianą płytą stolarską, żeby uzyskać odpowiednią grubość. Wszystko tam przeszlifowałem, posklejałem i zostawiłem do wyschnięcia. Potem jeszcze będę dokładać na bokach i na froncie listwy. Byłem właśnie kupić listwy wykończeniowe do błazerii. Tak wyglądają. Taki mają profil. Takie dosyć stylowe, ale przymierzałem. Bardzo ładnie wyglądają. Także zaraz je będę obcinać i malować. Tak to się prezentuje. Spokój, idealnie pasują na bazerię. Zresztą bazeria była w tym samym sklepie kupowana, także dziwne by było, jakby nie pasowały. No, także teraz się za to będę brać. Wydaje mi się, że wygląda zacnie. Jak jeszcze będzie pomalowany na biało, to już w ogóle super wykończy tą przestrzeń. No to dociąłem już te listwy. Wygląda to całkiem ładnie. Tutaj kontakt ładnie, idealnie pod tym wypadł. I tu trochę odstaje, bo jest krzywa ściana, ale to tam się nagnie. Będzie dobrze. Biorę się teraz za malowanie. Po pomalowaniu listów od błazerii wziąłem się za blat. Klej już dawno związał, także zdjąłem ściski i dociąłem blat na ostateczny wymiar. Po czym wziąłem się za montaż ozdobnych listew, które będą po bokach oraz na froncie. Są to te same listwy, które użyłem do wykończenia błazerii, tylko odpowiednio ścięte i dopasowane do rozmiaru blatu. Stwierdziłem, że wykorzystanie dokładnie tych samych listew nada wszystkiemu jednolity styl. Dzisiaj z rana zajmowałem się trochę blatem pod umywalkę. Teraz zrobiłem elektrykę. I trochę zmieniłem koncepcję i ucywilizowałem trochę te peszle. Zaraz zobaczymy, jak tutaj podłączyłem. Tak, dobrze widzicie. Cała łazienka jest w tej chwili tymczasowo po prostu wpięta do kontaktu. Nic nie iskrzy, to już dobry znak. No to najpierw te spoty. O, okej. Całkiem miło. Te działają tutaj też. Tak, działają. Całkiem jasno. No i teraz lustro. O. No, ale trochę chyba mryga. O, już lepiej. No, wygląda to całkiem zacnie. No, tu jest tymczasowy blat położony, czyli płyta. No i zamontowałem też te listwy. Bardzo to, uważam, ładnie wygląda. Tak właśnie wygląda na wykończone. No dobra, ale ładnie. O, ale to lustro super tutaj wygląda. Dobra.